Pokaż, ile wyszło. No tyle. Nie. Zrobimy tą warstwę taką. Słuchaj, ja zacznę robić tylko cegiełki. Tak. A potem się zrobi fugę. Tak. Prawda? Tak, tak, bo wtedy fugę z tamtym, nie? No, jedna ścianka zrobiona, tamtą kończymy i impregnujemy sobie impregnatem tym podbijającym kolor, ale w związku z tym, że mamy już go dosłownie resztkę, końcówkę, to robimy same cegiełki, a tym impregnatem, którego mamy więcej, to wtedy polecimy jeszcze raz po całości, impregnując również i fugę, bo zależy nam na tym, żeby po pierwsze cegły były zaimpregnowane, i żeby przede wszystkim fuga była zaimpregnowana, żeby się nie sypała, bo musieliśmy to obczyścić, bo tutaj takie, wiecie, kamyczki, nie kamyczki, takie elementy tutaj, żeby po prostu już tutaj nam się nie kruszyło, nie sypało, czyli nie było tak budowlanie, tylko żeby to takie było zespoinowane ze sobą. Nie wiem, czy tak dobrze tu widzicie, ale takim impregnatem tutaj impregnujemy ten nasz, powiedzmy, klinkier, a właściwie nie klinkier, tylko czerwoną. Dziękuję, aniołku! Podaj tacie! Tacie daj! Tylko tą naszą czerwoną cegłę nim, tylko ten to jest wersja tylko wodoodporna. O co mi chodzi? Chroni przed wodą i skutkami zawilgoceń, nie zmienia wyglądu powierzchni, a ten, który tutaj teraz nałożyliśmy, to wygląda dokładnie identycznie, tylko tyle, że musicie, jeżeli chcecie mieć taki sam produkt, szukać w treści, żeby podbijał właśnie, wydobywał kolor impregnowanych powierzchni. I my go zużyliśmy, bo mieliśmy małą ilość, więc tutaj nam idealnie wystarczyła na tą powierzchnię tutaj do zrobienia, a ten po prostu sobie wykorzystamy po prostu na same fugi, no i żeby jeszcze raz całość przyciągnąć, bo to jest taki jak gdyby impregnat, który wymaga 2 warstw. Można go nakładać i wałkiem, i pędzlem, i natryskowo. No i specyfikacja jego to tak jak tutaj na tym obrazeczku. Mój cień. O. Możecie sobie rzucić okiem, jak to wygląda. Więc my działamy teraz tym. Ładnie nam tutaj zmieniło. Słońce tutaj ładnie wpada. Zrównało nam się kolorystycznie tutaj z naszym stropem. No i lecimy z warstwą numer 2. Gotowy? Wszystko powiedziane? Tak, tylko pół sobie głowy obcięłam w międzyczasie. Chodź, poproszę, chodź. Idę. Ty zrób parę okien, a ja ściereczkę mam. Nawet nie może być zamokał, a? Reflect
eyes the hum of bees. I plucked a flower, violet green. Jest wystarczająco jasno, bo się ładnie światło rozprasza nam tutaj, bo to jest już... to widać, jak mój samochód daje cień od światła i belki jak dają cień, nie? Tak. No. I ściana nam się oświetliła. Jest jaśniej, nie? Bo jak wyłączymy... No. Jest. Wiadomo, jeszcze jest widno na zewnątrz, to efekt będzie jeszcze inny, gdy będzie całkowicie zupełnie ciemno, bo zachód słońca już jest, zbliża się ku końcowi. Mamy jeszcze grajdołek do posprzątania. Tak wygląda, no tak po niecałej godzinie. Czuć jeszcze zapach, ale kolor się podbił. Wygląda tak fajnie, świeżo wygląda, zwróć uwagę, prawda? Nie taka świeżo murowana, nie? Może nie taka świeżo murowana była, nie? Ładnie. Ładnie. No, kolejna rzecz zrobiona. Szkoda, że ta lampa nie świeci. Reflections of the clouds above, the sound of rain along the pond. The grass that grows beneath my feet. I close my eyes, the hum of bees. I plucked a flower, violet green, lily of the valley on my knees. All the things I left behind, save this little place in my mind. I don't wanna lose you. It's too soon. I don't wanna lose you. It's too soon. Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym dniu naszym, co my dzisiaj robimy? Unigruntem pomieszanym razem z białą farbą. Biała farba, taka biała farba. Biały żagle kolor, to jest nawet z 5-litrową. Mieszamy z unigruntem i tak wstępnie sobie przemalowywujemy już dzisiaj ganek. Potem wchodzimy do kuchni, żeby jak Piotr przyjdzie, to już jak gdyby w tym miejscu mieć podkład zrobiony, żeby potem jak gdyby tylko docelowo kolorem farby, tym co już mamy, będziemy mieć wybrany, malować sobie na gotowo ściany, na sufit wiadomo raczej na biało. I co? I malujemy co możemy. Dandelions, rustling leaves, just like in my childhood dreams. You're as delicate as a leaf, you don't know what you mean to me. I don't wanna lose you. It's too soon.
Witam Was serdecznie w kolejnym już tutaj naszym dniu. My tak tylko dzisiaj z doskoku, ale kogo chcę Wam pokazać? No Piotra naszego jest już w końcu u nas i obiecam, że jak wejdzie, to już nie wyjdzie. Tak, Piotr zaczyna, tak jak mówiłam Wam w ostatnim odcinku, od kuchni, bo fugowanie jest po naszej stronie, czyli tak jak tutaj pokazuje palcem na mnie, to ja to będę robiła. Tam Piotr jakiś na pewno mi taki szybki instruktaż na pewno zrobi, żeby tutaj sobie ułatwić temat, a nie pogorszyć tematu, chociaż ja i tak już fugowałam, ale troszeczkę inaczej niż Piotr tutaj na przykład fugował nam ganek, nie? Znaczy ja miałam inne narzędzia do fugowania i tak bardziej ja miałam takie chałupnicze, on takie mam bardziej profesjonalne, może mi użyczy tego swojego sprzętu do fugowania. Powiedział, dobra, okej. Tak, także Piotruś jest, jak wiecie, tak jak mówiłam już wielokrotnie, wiele rzeczy u nas już zrobił, postawił nasze kominy murowane z cegły, bo tak jak już Wam wspominałam, mało osób jest chętnych do tego typu prac, a Piotr dużo czasu, kilka lat temu spędził w Niemczech na restaurowaniu takiego starego po niemieckiego, no niemieckiego właściwie, nawet nie po niemieckiego, bo niemieckiego gospodarstwa, które właśnie było wybudowane z czerwonej cegły i na nowo wszystko przykładał, ciął, bo cegły ciął, prawda? Cegły ciąłeś, nie? Czyściłeś, cegły ciąłeś i całą elewację układałeś na nowo z czerwonej cegły, nie? W tych budynkach gospodarczych, przerobionych na budynki takie użytkowe, bardziej mieszkalne, funkcjonalne niż tyle co jako budynki gospodarcze, bo wiadomo, czasy się zmieniły i już tutaj coś, co było kiedyś na przykład gospodarstwem rolnym, wielokrotnie już dzisiaj po prostu nie jest gospodarstwem rolnym. Tak, także startujemy. Piotruś ma cegiełki posegregowane mniej więcej, bo one tam są różne. Mniej niż więcej mówi, dobra. Nie, no chodzi o to, że one mają niektóre 24 cm, 24,5, 25,5 do 26 i rozchodziło się tutaj o to miejsce, żeby tak tutaj wybrać takie cegły. Właściwie te cięte płytki cegieł, żeby po prostu te fugi mniej więcej grały ze sobą, żeby utrzymać mniej więcej jednolity wymiar, czyli tego 1 centymetra, który tutaj sobie mamy ustalony. No i tutaj zrobił sobie dzisiaj taki stelaż, tu wie do jakiej wysokości ma wyjść, bo tutaj będzie lodówka z zamrażarką, więc miejsca, które są za szafkami, my ich nie zaplanowaliśmy obklejać tymi płytkami. To jest po prostu zagruntowane i tak po prostu zostaje. Tak. Także tutaj dzisiaj pierwszy dzień. Start. No i potem co? Piotr potem kładzie podłogę, bo Piotr też jest glazurnikiem i będzie kładł nam tutaj... A on nawet podkreśla, że jest tylko glazurnikiem z innymi umiejętnościami. Czyli będzie kładł tutaj całą tą powierzchnię tych 123 m2 płytek, które sobie my tutaj wybraliśmy, te 60 na 60 cm. Będzie obudowywał, będzie nam całą łazienkę tą glazurą, którą wybraliśmy, terakotą, jak gdyby tutaj finalizował, wykańczał właściwie łazienkę i wykonywał biały montaż. Jeżeli ktoś z Was chce namiary na Piotra, bo Piotr u nas jest to na pewno 2 miesiące, a potem, jeżeli chcecie, jeżeli macie chęci, to Wam zostawiam w opisie filmu namiary na Piotra. Tutaj Piotr się zgodził i jak coś, to powołujcie się na nasz kanał, to wtedy Piotr będzie wiedział, skąd dzwonicie. Także zostawiam Wam po prostu na dobrego fachowca namiary, bo Piotr muruje z czerwonej cegły. Widzicie, muruje również, właściwie obkleja również i z tego typu rzeczy. Zajmuje się hydrauliką, glazurnictwem, łazienką i innymi rzeczami, na pewno kwestia dogadania się jeszcze. Tylko łazienkami. Dobra. Ja Wam mówię, co jeszcze umie. On tutaj najchętniej do tylko łazienki, ale dobra, to już będziecie sami z nim ustalać i negocjować, jakby co. Także namiary zostawiam na Piotra w opisie pod tym filmem i w każdym kolejnym, gdzie Piotr będzie się pokazywał, to zostawiam namiary na niego jako na wykonawcę, z którym ewentualnie, jeżeli chcecie, bo widzicie, jak pracuje, w jaki sposób pracuje i takie nie do końca konwencjonalne rzeczy wykonuje, bo Piotr również nam, pamiętacie, kładł instalację ogrzewania podłogowego. Także no, wiele różnych tutaj umiejętności posiada. Kwestia po prostu ustalenia wiadomo czego. Dobra, to ja sobie tutaj teraz timelapse włączę.
poszukiwania. Połówka, kończymy, cała, a tu połówka. No. No, czy całe, żeby zrobić koronkę? Czy tylko robimy, że koronkę robimy z długości tniemy i w ten sposób. Na równo, nie? Na równo. Na równo koronkę, tak. Raczej na równo. Ale wtedy tniemy, wiesz, tu na powiedzmy całość, wchodzi nam po to i to zostaje tyle, nie? Tak. Ale to i tak jeszcze będziemy dyskutowali, ja nie wiem jak będą nam cegły. Właśnie, bo to... Najlepiej, żeby było na równo. Bo żebyśmy się z pługą dorównali, nie? Bo najlepiej takie, żeby było. No tak, ale by wyszło najlepiej, nie? A jak nie, to będziemy musieli, wiesz, kombinować wtedy. A w ogóle tu idzie... Nie, to jest niepotrzebne. Tak. Bo docelowo, jak już Ci pokazywałam to zdjęcie, nie? Docelowo, jak chcę zrobić tak, pokażę Ci, że to i tak nie będzie widoczne, nie? Wiesz? Ze względu na to, że my tu robimy sobie półkę, Ale to później. która będzie miała tutaj wysięgnik, no tu będę miała na tej półce firankę. Ale to będzie widoczne. A będzie półka, na półce będą te przedmioty stały, więc to nie będzie bardzo widoczne. Trzeba to mieć z tyłu głowy, że ten, nie? Nieważne, najlepiej, żeby tak. Dobra. Idziemy teoretycznie, żeby Tak. był krótki do góry, długim tniemy i zamykamy. Bo wtedy ono by wyglądało tak jak krystak, bo tutaj leżało tak, nie? Tak jak Tak, powinno być. tak. Jak cegła wyleciała, dokładnie. Tak. No. A jak nam nie wyjdzie, to wtedy będziemy do wysokości fugi się równać. Tak. Zobaczymy jak Tak. 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 Najwyżej raz damy tak, drugą raz damy tak. Też tak a można. ten kawałek do fugi No zobaczymy wtedy. Bo też takie wyjdzie takie coś krótsze, dłuższe, to też wyjdzie ładnie, no. No zobaczymy. Zobaczymy jak będzie dochodziło ten. Ale pierwsza No, wersja tak. jest. No bo tam ten, też tak. tak jest, nie? Wiesz, że jak są tak zrobione wtedy tak na pół łuk, no to i tak schodzą się jakoś Ale te to jest na boczne. półka, tutaj nie będziemy Tylko, że to nie jest- półku robili przecież. Tak, bo no to nie, jest nie, nie. okno prostokątne. Tak. Jakbyśmy mieli łukowe, no to wtedy byśmy kombinowali Tak. w inny sposób. Dobra. Dobra, wiemy przynajmniej. No, to są nasze zbiory. Do tej pory tyle udało nam się zebrać orzechów laskowych z naszych leszczyn. No i teraz tutaj, korzystając z tego, że naprawdę mamy kilka bardzo słonecznych dni, to tak w ciągu dnia zostawiam je sobie tutaj na słońcu pełnym, żeby one wyschły, żeby niepotrzebnie suszyć je w piekarniku, tylko żeby sobie w takim naturalnym słońcu wyschły. 76 stopni temperatura kotła. Tu jak się wchodzi, to jest w ogóle cieplutko. 76 stopni. 29 stopni to pokazuje temperaturę zewnętrzną i bufor się nagrzał do 75 stopni Celsjusza. Tak. I teraz wyłączyliśmy ten zbiornik na ciepłej wody Tak? użytkowy. No bo niepotrzebny jest, tak? I teraz tylko grzeje bufor i podłogówka jest włączona. Dobra, o której godzinie załadowaliście? No już 3 godziny temu. 3 godziny temu. Ale to, A jaką ilość, pamiętasz? wiesz, nie był naładowany do końca. Nie był pełny. Nie. Tak Czyli powoli, wiesz, nie było. Czyli po 3 godzinach on już osiągnął tą swoją temperaturę taką, którą powinien mieć te 70... Wcześniej. Tak, Wcześniej, ale dużo podłogówka pobiera z bufora, bo podłoga jest zimna. teraz. Nie? I jest włączony i teraz na podłogówkę minimalną temperaturę spuszczoną. Ona ma... Nie widzę. Ona ma teraz 33 stopnie. 30, ale Wchodzi, a wychodzi 29. Nie? Z tego dopiero zaczęło aha, biegać. czyli piec puszcza 30, Znaczy wchodzi teraz. idzie do obiegu, Do obiegu woda do o podłogówki. temperaturze 30, ilu mówiłeś? To jest 33. 33 stopnie, a wraca
29 stopni. Teraz, nie? Tyle traci Tak. na tą chwilę. Na tą chwilę, a traciło dużo więcej wcześniej, nie? No, potrzebuje jeszcze ileś tam godzin, nie? W ogóle czuć tak Nie, cieplej. Nie, tak? powiem Ci, ja przyjechałam i jak weszłam, ja czuję cieplej pod stopami. Czuję Możliwe. w tym miejscu Też jest nadawana też na podłogówkę. Nie... cieplej. A otwierałeś? Poczekaj, jak się przestawię. To widziałam, że oni to wyciągają, żeby to otworzyć. A, dobrze, ciągnąłem. Tak. Dlatego tak. Dlatego dymiło w środku. Tak, ja mówię, czemu dymi do domu? To trzeba otworzyć. Tak. I tak. On to otwierał, ja widziałam na tym filmie, co oglądaliśmy. Pokaż mi. I chodzi o to, że tak jak oglądaliśmy na tych filmach, że one muszą cały czas spadać na dół, Tak. wtedy się gazują dobrze, bo jeżeli podwieszają się, to jest słaba efektywność, nie? Wtedy gazowania drewna. Ja dzisiaj palimy pierwszy raz. No tak. Nie chcę go naładować za dużo. Powoli. Wiesz, chcieliśmy przetestować cały sprzęt. Czy wszystko dobrze działa. Nie czuć w ogóle. Teraz jak otworzyłeś, no to troszeczkę można było poczuć, nie? No to trzeba chyba dłużej trzymać. Ale tutaj- Tu jest bardzo gorąco. Znaczy nie, Zobacz, to komin nie... jest ciepły też, nie? On na, No, on jest na ciepło- razie ciepły. nie gazuje też, nie? Tu jest... Gazuje drewno. tu jest- Cały czas chodzi wentylator. Aha, nie gazuje jeszcze. Nie, bo trzeba go naładować dużo. Pełny, Wtedy, można jak powiedzieć, mówisz, że kasetę. Wtedy jest ten żar na dole, blokuje Tak. go od dołu. I włącza się termowentylator. Wtedy się wyłącza ten wentylator, nie? On gazuje. A które drewno brałeś? Tamten nowy. Dobrze wziąłeś. No, super. Ale mamy kawałki za krótkie, tak? Mamy na przykład na 30 parę centymetrów kawałki, a najlepiej jak jest kawałki po 50 centymetrów. Mam mieści 53 centymetry kawałki. A, no to na przyszłość trzeba Na wiedzieć. przyszłość trzeba już większe kawałki i wtedy ładujesz go w całości. Nie? Jak teraz już jest tak porządny żar, ładujesz go do końca, zamykasz i już masz z głowy już długo. Kurczę. No, ale wiesz, jak na pierwsze palenia, patrz, 75 stopni już No bufor. pięknie jest. Dlatego właśnie pytam się, jak dawno temu, bo mamy godzinę teraz aktualnie 15:32. My zrobimy taki film, od jak gdyby cały proces palenia, tak? Łącznie z podaniem czasów i z pomiarem temperatur. I jak gdyby taki techniczny bardziej nagramy Tak, sobie ja pod teraz tym też kątem. mam to, ty bo wiesz, obserwuję co No się tak. dzieje, nie? Teraz już Wszystkie obiegi puściłeś, tak? Rozumiem? wszystko jest otwarte. Wszystko nie? otwarte. Grzeje, będzie chciał do jutra. Ale czuć w ogóle, jak się wchodzi do domu, czuć w ogóle ciepło w domu. To pomieszczenie jest bardzo ciepłe, jak teraz weszłam i wyszłam, no nie? Komin jest ciepły tutaj od pewnego miejsca, To jest nie? bardzo ciepło. Tak, no bo tak jak tutaj on Jak będzie... wychodzi od On, razu do- dokładnie, on będzie ciepły dopiero tutaj, zaczynał się od tego miejsca, jak wchodzi ta rura ze spalinami do góry, nie? A jeszcze chciałam zobaczyć, jak wygląda komin, czy się dymi, czy się nie dymi, nie? Bo właśnie, bo to jak pamiętam, oglądaliśmy na tych filmach, takich co sobie oglądaliśmy, wiecie, takie prezentacje. No tutaj jest ten komin i widać, że w ogóle się nie dymi, czyli to też jest bardzo dobrze. Ja teraz technicznie nie powiem, o co chodzi, ja tam dowiem się w tym temacie więcej i wtedy Wam po prostu tutaj powiemy, o co chodzi z tym dymem, który wydobywa się bezpośrednio z komina podczas procesu całego palenia w piecu. Dzisiaj z nowości wentylator chodzi. Ze względu na to, że to pomieszczenie już mamy pomalowane, to jest takie najbardziej problematyczne na tę chwilę pomieszczenie, jeżeli chodzi o suszenie. Nie tyle co pomalowane, ale ten unik grunt pomieszany z farbą jako tą pierwszą warstwę podkładową. Czeka nas malowanie oczywiście wszystkich sufitów, później ścian. No i pokażę Wam, co Piotr. Zobaczcie. Słuchajcie, zabrakło nam kilka sztuk. Znaczy nie tyle co zabrakło, ale te cegły były tak pocięte, że no niektóre popękały po prostu. Jak widzicie tutaj i tutaj, to są 3 takie popękane, bo one były na mokro cięte, tam gdzie my je kupowaliśmy u chłopaka, co sam je na maszynie ciął. A chodzi też o to, że niektóre, widzicie, są za krótkie, bo tutaj też się ułamało, a ta krótsza
strona jest o tyle ważna ze względu na to, że ona tworzy tą, jak gdyby widzicie, tą górną koronkę, ale jak tak sobie teraz popatrzymy, to w ogóle jak fajnie, czyli mi się podoba ten efekt osobiście, taka trójwymiarowa ściana się robi, nie? Taka, Piotruś, nie? Nie zrobiła się taka płaska ta ściana, prawda? Czy ty też to widzisz? Ja nie widzę, ja to 3D widzę. No mówię, no. I skrzynkę piwa na końcu widzę. Naprawdę? Jezus, dobrze będzie, ale no to dobrze widzisz, tak? To dobrze widzisz, właśnie 3D. Dobrze, że to jest nagrane. To przynajmniej się nie wymyka. Ale ja jestem słowna, ja się nie wymikuję, no co ty? Ja jestem słowna, także ten. Będzie. Zaraz zawału dostanę. A tam zapał serca od razu w skrajności wpadają wszyscy. W ogóle nie, fajnie widać, że po prostu taka głębia się zrobiła na tych otworach okiennych. Bardzo ładnie to wyszło. Tu bardzo mi się podoba ta góra, jak wyszła. Piotruś naprawdę się postarał. Mówił, że musiał kombinować, żeby wyjść tak, żeby po prostu... One jeszcze tutaj będą docięte, żeby następna warstwa tak razem z fugą. Fuga poszła i potem nad nią następna, jak gdyby tutaj warstewka. Mniej więcej wiem, znaczy mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mniej więcej chodzi. Płytek już widzę, że na pewno wystarczy. Raczej na pewno wystarczy, bo tutaj już niewiele zostało do położenia. No i ta cała ściana została do ogarnięcia. Patrzę po pustych tych po prostu, po pustych tych 2, ja jeden buchnęłam wczoraj, no 3, 4, 5 gdzieś. Płytek starczy. Ja mierzyłam w domu, na metrze kwadratowym u nas wchodziły 52 sztuki. Jak wymierzyłam. 56? Nie, 52. Właśnie ty wtedy mówiłeś też tak dużo, ale ja w domu 2 razy liczyłam. 400 metrów kwadratowych cegły na. No to tu nie będzie tyle, no mówię ci. Ale potem, jak wyłączę kamerę, to jeszcze raz przeliczę, ale mówię ci, 52, tu jest w ogóle ponad 600 sztuk, nie? Ale widać, że wystarczy, sam widzisz, że wystarczy. Bo mówię ci, u nas w domu dokładnie te same płytki są, to tak 52 sztuki wchodziły na metr kwadratowy, chyba z nawiązką nawet my liczyliśmy, wiesz? No. Pięknie wygląda. A, znudziło mu się? Nie, on ma takie dni, wiesz? Aha, Ma dni. bez mamy nie może. Tak. No też można. I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. You come across as a cool guy, someone who's the opposite. And all my friends are leaving, but I wanna stay here. Can we
you.